Witajcie telewidzowie, my dzisiaj po raz, można powiedzieć pierwszy, korzystamy z kuchni. Mięciutki. Marcin doprawia spaghetti, które wczoraj zrobił, ale jak wiecie, wczoraj byliśmy na kolacji w knajpie, znaczy restauracji, na bufecie. Już Wam pokazuję, co on przygotował. Proszę bardzo, makaronik się już tutaj gotuje, dobry. Damy od razu z tego, bo nie wiem, czy jest w ogóle durszlak tutaj jakiś. Durszlak, no właśnie. Damy tutaj. Trochę sosiku już tu odłożone, podgrzane, odgrzewane, to dzisiaj będzie smakowało jeszcze lepiej. Wczoraj, jak go gotowałem, to 3 razy go podgrzewałem, 3 razy go studziłem do zlewu, zimna woda. Bo czym dłużej gotowane, czym częściej, tym smak jest lepszy moim zdaniem. A ja wczoraj tylko spróbowałam, powiedziałam, że jeszcze ewentualnie trochę soli, pieprzu i tyle. I w sumie Ty też nie jadłeś wczoraj. Nie. Tylko gotowane, ugotowane i poszliśmy do restauracji. Więc siadamy zaraz na balkonie zjeść śniadanie. Spaghetti już gotowe, tak wygląda. Pięknie się prezentuje, nie ma sera, ser drogi na Filipinach, będzie bez sera spaghetti. No i czekamy, aż przejdzie ta burza. A burzę mamy już od jakiegoś czasu, idzie jakiś tropikalny huragan. Mam nadzieję, że się nie przemieni w huragan, tylko będzie właśnie ta burza. Słyszeliśmy, że już na innych wyspach jest ok, ale one są oddalone trochę. No czekamy. Mam nadzieję, że dzisiaj po południu już się nam rozpogodzi. Dowaliło teraz konkretnie deszczem. Zobaczcie na te palmy, jak się tam bujają. Dość mocny wiatr jest, a co ciekawe, że ten wiatr akurat wieje z tej strony, że my tutaj w ogóle nie czujemy jakiegoś wiatru. Jesteśmy jakby w taki dzień bezwieczny. Nawet się tak jasno robiło, jakby słońce chciało się przebić, ale minęło z pół godziny i znowu konkretny deszcz zaczyna padać. Mari też wykorzystała tą pogodę na to, żeby doprowadzić się do czego? Bez tego nie ruszam się w podróż. Za 4 minuty zachód słońca. Jak widzicie, rozpogodziło nam się już teraz, pod koniec dnia. Dobre i to, no ale te kolory wody nadal są piękne, nawet przy pochmurnym dniu. No i te palmy tutaj. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na Filipinach. My dzisiaj zapomnieliśmy mikrofonów, więc będzie materiał bez mikrofonów. Nasi znajomi przylatują na Boracay, więc my idziemy w stronę portu, ale zaraz też się przesiądziemy w coś i pojedziemy ich odebrać. Jak moja koszulka? Siadamy do elektrycznego tuk-tuka i jedziemy do portu. 25 peso taka przejażdżka, fajnie. Za osobę, a my musieliśmy zapłacić 200 za nas moje. Tak, bo już takie nie jeździły. Dojechaliśmy do portu, jesteśmy teraz w 7-Eleven, ale Mari wygląda na wczorajszą. Coś tam chyba męczy. Trzeba poprawić. W kubeczkach cola i czekamy na naszych znajomych. Jeszcze nam się trafił samolot, który ląduje. My jesteśmy na innej wyspie, a lotnisko jest dosłownie 15 minut łódką. Kolejny samolot podchodzi do lądowania. To już drugi. Nie ma zbyt wiele czasu z naszymi znajomymi, żeby nagrywać, ale przyszliśmy jeszcze coś zjeść. Marii, jak twoje w smaku? Przepyszne. Mamy tutaj ryż z czosnkiem i jajeczko. Nasza ulubiona potrawa filipińska. Do tego mam warzywa podobno. Dzisiaj nie same warzywa, tylko z jakimś mięsem, ale zje się. I z mleczkiem kokosowym. A ja mam do tego wieprzowinę. Witajcie, telewidzowie! Kolejnego dnia na Filipinach jesteśmy na tropikalnej wyspie Boracay. Tak, dzisiaj śpieszymy się trochę, bo jesteśmy lekko spóźnieni, mieliśmy problemy z pokojem, ale już wszystko załatwione. Idziemy dzisiaj na island hopping. Jeszcze nie byliśmy już na Boracay, ale jeszcze nie robiliśmy island hopping, więc jestem ciekawy, jak to tutaj wygląda. A pogodę dzisiaj mamy idealną. Takich kolorów tutaj to ja chyba jeszcze nie widziałam, naprawdę. Tak, najlepsza pogoda, jaka nam się teraz trafiła na tym wyjeździe. I niech tak zostanie. Jesteśmy umówieni jakieś 7 minut od naszego hotelu i mamy spotkanie na plaży. Zresztą tutaj, jak idziecie takim deptakiem, powiedzmy, wzdłuż, to wszystko jest przy plaży. Spójrzcie na te kolory dzisiaj. Wyjdę kawałek na plażę. Piękna pogoda. W palmach schowani, leżakując sobie, pewnie TikToka oglądają chłopaki. A co jeszcze z tym island hopping, to płyniemy na prywatną wycieczkę. Jest nas 6 osób, my i jeszcze 4 innych Polaków. Mam nadzieję, że ich poznacie. Zrobiliśmy jeszcze szybkie zakupy w 7-Eleven i idziemy już na łódkę. Tutaj jest nasz kierownik wyprawy. Trochę się zgapiliśmy, bo musimy się teraz wrócić i miejsce spotkania mamy właśnie tam gdzieś przy naszych hotelach.
Wróciliśmy na Station 3 i trzeba się teraz zarejestrować. Wpisać trzeba wszystkie nazwiska. Płacimy 4000 za 6 osób. I przez to, że płyniemy w 6 osób i wzięliśmy sobie prywatną łódkę, zapłacimy po lekko ponad 1300 peso na parę, czyli 83 zł. Bardzo tanio. Oczywiście tutaj nie mamy wliczonego lunchu, bo wypływamy tylko na 4 godziny, więc z tego zrezygnowaliśmy, bo cena z lunchem prawie dwukrotnie była do góry, więc nam to jakby się nie opłacało. A teraz wyczekujemy na łódkę, któraś tutaj zaraz podpłynie po nas. Teraz przedstawimy Wam naszą dzisiejszą ekipę. Witam serdecznie. Nowa znajoma. Imię? Katarzyna. Chciałam jakiś pseudonim fajny wymyśleć, a nie. Wymyślimy coś na łódce Wymyślimy. po, Dobra, tak, po na razie drinku. niech będzie po prostu Kaśka. Robert, Przekazuję dalej. kolega Kasi. Robert. No i Tych Państwa Witam. Tych już można Dzień dobry, będzie dzień tak. dobry. Witamy. Nazywam się Sebastian, jestem z Lublina, mam 34 lata i interesuję się muzyką, sportem i filmami, vlogami. a ja mam na imię po prostu Paula. Witajcie na dzisiejszej wycieczce. Ta łódka ponoć jest nasza, ale ze słonecznej pogody zrobiło nam się pochmurnie. Mam nadzieję, że to się poprawi. A my już teraz całą drużyną idziemy na naszą łódkę. Nie. Te pomosty są najlepsze, jak fale idą. No, to niedobry pomysł na dzisiaj. O tak. Ej, piękna, z bliska wygląda super. Tam jest nawet taka, tak, tam jest nawet takie miejsce do położenia. Powoli wchodzimy już wszyscy na łódkę. Taką deskę położyli. Nie jest źle. Mari, No nie wiem, Mari czy da to radę. dobry Zaraz pomysł. zobaczymy. Okej, to ja poczekam, ja wejdę na końcu. Dobra, czy to dobry pomysł? O matko! Mari, tylko nie Sery! zrób tak, żebyśmy się Już. śmiali. Ja nie w wodzie jeszcze. Dobra. Teraz ja. Nie, u mnie nie wiało. My to się dobrze przygotowaliśmy na ten rejs. Komu piwka do kubeczka? Sebłek? O, a jak tam? Lecimy. Kapitan już odczepia cumy, zaraz będziemy startować. Mamy pierwszy stop, ekipa powoli się zbiera na pięknej plaży. O, jeszcze kolega mi pomógł. Tutaj już też coś sprzedają. O, miejscowi. Na tej wyspie ponoć zostajemy tylko 20 minut. Skoczymy, wykąpiemy się, popływamy, a później będziemy płynąć na snorkeling. Jak Ci się, Mari, wyspa podoba? O, elegancko. Kolor wody, no nie wiem gdzie taki widzieliśmy, kojarzy mi się teraz trochę z Meksykiem jak byliśmy na nurkowaniu. Kojarzysz wtedy w Cancun, jak Tak. popłynęliśmy? Ale to jest po prostu jedna z piękniejszych wód, jeśli można tak nazwać, którą widzieliśmy. Koniec pływania, zbierać się! Marika uczy Sebę jak pływać. Na tej wyspie chciałem powiedzieć, ale nie, na tej plaży spędziliśmy z jakieś pół godziny. Popływane, Tak, teraz czas na przekąski. super sprawa. Naprawdę jak będziecie, bierzcie taką wycieczkę, tutaj sobie spędzicie trochę czasu. Rewelacja. Chciałem też dronem polatać, ale widziałem tutaj 2 helikoptery latały nad nami, więc no zrezygnowałem z tego. Ale jak już mówiłam, kolor wody obłędny, obłędny. Zresztą widzicie teraz za nami. To jest po prostu jeden z piękniejszych kolorów, jaki widzieliśmy. Seba, jak pływanie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak na pierwszy raz. Seba dzisiaj po tym wyjeździe będzie dobrym nurkiem.
Nurkiem. Będzie uczył. Tak. Zakładam swoją szkołę pływacką. Jak ktoś chciałby pierwszy raz popływać albo pierwsza lekcja gratis. Zapraszam w Lublinie. Something that makes us complete when we finally see. Here with the sun on our backs, it's all we need. Dopłynęliśmy na kolejny punkt, czyli drugi będzie teraz snorkeling. Gotowi? Ekipa? Wszyscy gotowi, tak więc schodzimy. Mari jako pierwsza wchodzi. A, no muszą być rybki, skoro nas tutaj zabrali. Są? Okej. Seba, dawaj! Dobra! Seba gotowy. Mari już w wodzie, teraz czas na mnie. A to moje ciasteczko. Dobra, okej. Zaraz zobaczymy, ile tych rybek. Nie? Coś tam jest! Nie wziąłem płynu, to naczyń mi parują. Mari! Ale dycha była! Aż mnie boli! Wiesz co? Tak to ja też potrafię. Seba, dawaj. 3, 4, ile jest wojsku do zaliczenia? 38. 8, 9, zatruję już jest! Zostaje wojsko. O, Seba, Co się stało, Marcin? wąż mnie uciachał. Trzeba uważać. Naprawdę dużo węży dzisiaj było, same węże i barakudy. Jesteśmy już po snorkelingu, jesteśmy już po plażowaniu. Plażowanie było pierwsze. O, jak widzicie, Marika tam przechyla teraz sobie jeszcze puszeczkę. Fajna atmosfera na łódce. Płyniemy teraz na trzecie miejsce. Zrobiliśmy też takie małe kółeczko. Kolega nam pokazał, co mamy tutaj do wyboru. Jest jakiś cliff jumping, można sobie skakać z iluś tam metrów do wody, ale to wszystko są dodatkowe koszta. Na przykład ten cliff jumping 250 peso. Wysiąść na jakiejś tam wyspie z plażą, plaża taka po prostu plaża, 300 peso. Płyniemy teraz na inne miejsce, gdzie można zrobić sobie snorkeling
i to będzie kosztowało 100. Więc jakby wszyscy się zdecydowali, że płacimy sobie po 6,20 za to, że będziemy mogli sobie zrobić na snorkeling w tym miejscu, podejrzewam, że to jest prywatne miejsce. Dopłynęliśmy na wyspę. Nie, plan był troszeczkę inny, ale dopłynęliśmy na wyspę. Chciałem powiedzieć, na bezludną plażę. Nie ma tutaj nic, jakieś tam domki porozwalane, jakaś tutaj łódka też widzicie za mną rozwalona. Zostaniemy tutaj trochę, zrobimy co potrzeba. Lunchu nie mamy, więc lunchu też nie będziemy tutaj jeść. Zrobimy sobie snorkeling, spędzimy tutaj trochę czasu. Widzę też, że ogromny deszcz idzie z tamtej strony, bo część już tamtej wyspy nie widać, więc ten deszcz w tą stronę się przesuwa, więc myślę, że tutaj jeszcze trochę i on dojdzie do nas. Aczkolwiek jak się pływa, ten deszcz w ogóle nie przeszkadza. A jak oceniasz wycieczkę do tej pory? Myślę, że fajnie. Za te pieniądze spoko, aczkolwiek jak znam island hopping z Palawanu, no to ten island hopping na Boracay, no to tutaj się nie umywa. Jakby, no nie jest to samo. Są jakieś porobione prywatne rzeczy, prywatne miejsca, ale dookoła ogólnie tej wyspy Boracay. Jeżeli chcecie island hopping naprawdę bardzo dobry taki i zobaczyć jak to wygląda na Filipinach, no to jedźcie na Palawan, El Nido, Coron i z tamtych kierunków sobie róbcie właśnie island hopping. Ja też jestem podobnego zdania, aczkolwiek kolor wody był tutaj, Tak. wydaje mi się najpiękniejszy, ja to jeszcze raz powiem, jaki w ogóle widzieliśmy. Tak, jakbyśmy wypłynęli powiedzmy o 9, to byśmy mieli ze 3 godziny takiego naprawdę fajnej pogody. No niestety mieliśmy z godzinę fajną pogodę, a później już właśnie nadszedł ten deszcz i teraz mi się wydaje, że już będzie coraz gorzej. Tam nasza ekipa pływa, to nie to właśnie chciałam wam pokazać. W sumie tylko ten deszcz, który teraz nadciąga, że tam z tyłu, to już nie widać w sumie tej wyspy. Tutaj też, chmurki są. No i trochę kropi, ale to nic i tak jest fajnie. O, tu jaki kolor wody. Spędziliśmy właśnie świetne pół godziny na plaży, zrelaksowaliśmy się, Robercik się tam chowa. Tak, świetnie było, teraz już powoli wracamy do portu. Well, I never know what to do with you, and I never know what to say to you. Kończymy naszą wyprawę dzisiaj. Trwało to no niespełna 4 godziny. Marika jeszcze wraca po nasze rzeczy. Pogoda się popsuła, ale nie na tyle, żeby nas ten deszcz dopadł. Ten deszcz został gdzieś z tamtej strony. Jak widzicie z tyłu tam nadal szaro, ale na szczęście został na tamtej wyspie, więc my mamy nadzieję, że jeszcze tutaj spędzimy sobie fajny wieczór. Ostatni marynarz. Seba, Seba, Seba! Dawaj Seba! O! Teraz jest! Nasza wycieczka już się skończyła. Przenieśliśmy się na balkon do Roberta i Kasi. Tak, Kasia nas tutaj zaprosiła z Robertem na balkon. A że mamy tutaj jeszcze jakieś zapasy, nie trzeba było iść do sklepu, więc skorzystamy z tego. Posiedzimy jeszcze trochę. Może później jakaś kolacja jeszcze będzie wspólna. Było dobrze? Oj, fajnie, fajnie. Sebuś? Sztos. Robert? Robert od 1 do 10 jak była wycieczka? Wycieczka była bardzo zacna, ludzie super, mega fajnie. No w ogóle Cena też superancka. Dokładnie. Wróciliśmy już do naszego hotelu. Musimy zapłacić za hotel, bo się przeprowadzaliśmy dzisiaj do innego pokoju. Musimy zapłacić 2000, czyli z jakieś 120 parę złotych, 25 zł, tak. A pani tutaj pozdrawia, na recepcji siedzi. Nie wiem dlaczego się wstydzi, nie chce temu pokazać. Może aparat sobie założyła, bo one tutaj często zakładają aparaty. Okej, 2000. Jest? Jest, Thank you. mamy. Zobaczcie jaki klimat na Boracay. Tańczą sobie, aczkolwiek to pracownicy hotelu, więc pewnie ktoś im każe to zrobić, Tak. a my gabcie takie, a wygląda na to, że zgubiliśmy GoPro podczas tego nurkowania. Nikt nie widział, nikt nie wie gdzie jest. Było na statku i nie ma i teraz nie wiadomo i najgorzej to szkoda, nawet już nie tego GoPro, bo było stare, ale kartę i na tych dzisiejszych ujęć i... No i nic, tak. jeszcze piszemy tam do kapitanów i tych ludzi, którzy nam załatwiali, może gdzieś zostało, ale no nie liczymy na to już. No dobra, idziemy na kolację, idziemy coś zjeść. Weź, to już ręka nawet dzisiaj już...
Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź. Idziemy na kolację, ale jak widzicie, jeszcze nam pogoda nie dopisuje na Filipinach. Dość mocno pada. Marii już jak mokra kura wygląda. O, krakura. Tak, Zdenerwowana? zdenerwowana, Nie, bo GoPro, no. Ja Przykro rozumiem. po prostu mi. Takie ładne miałam dzisiaj te zejście pod wodę. Pierwsze takie nasze znowu. Może jeszcze wyjazd. się znajdzie, dajmy szansę, Może. no. No napisałam też do kapitana i podobno nie ma. Ktoś gdzieś widział, że na plaży było, ale u nikogo w torbie nie ma. I o. Ja też kojarzę na łódce, jak czyściłem z wody i później już nie pamiętam. Ja nie wiem, no nic. Już prawie jest restauracja, więc Idziemy idzie. coś zjeść. Jesteśmy już w restauracji, coś tam już zjedliśmy, też coś jest polane, ale Marii od deszczu zmarzła i ja poprosiłem panią, żeby przyniosła jakiś koc albo coś, żeby Marika mogła się rozgrzać i jest ręcznik. Cieplutki, prosto chyba z prania i suszenia. A jak ja poszłam, to nie udało mi się załatwić. Powiedzieli, nie, jak mam kartę tutaj do hotelu, to mogę wejść, a inaczej nikt mi nic nie da. Więc ja załatwiłem. Pięknie. Weź tą już nie. Marii się grzeje, a ja wam teraz... O, Marii też idzie, więc ja wam pokażę szybko, co my tutaj mamy. Takie w sumie najważniejsze rzeczy. Ziemniaki akurat nie ma i czekamy teraz na steka. Steki już są na świeżo krojone, tam jest talerzyk. Są też te pyszne sosy. Tutaj macie dodatki, jak chcecie sobie coś ogólnie, to można sobie zrobić taką patelnię gorącą. O to w tym chodzi. Tutaj macie też, można jakieś grillowane rzeczy uzyskać. Są jakieś salsy i dodatki. Próbowaliśmy te salsy, no nie najlepsze. Są ok, ale to nie dla nas, do naszych dań. Jest też wieprzowina, patrzcie. Piękna, z chrupiącą skórką. Rybka też jest, piękna, duża. Są też różnego rodzaju muszle. I tutaj muszelki. Tak, Takie te już całe. są troszeczkę inne. Aha. Na szybkości pokażę wam bemary. Jest też zupa. Zupa jest jaka? Kremowa z wegetariańskimi rzeczami, czyli Zupa warzywna. zupa warzywna, tak. Pani tam lokalna Filipinka nalewa, uśmiechnięta. Pozdrawiamy, tak. Wygląda na to, że lubi zupę. Mamy ryżę. Szybko ryżę. Banan tak. tutaj. Banana też nie będziemy się Makaron. zapychać. Makaronik Makaron. jeden. Tu jakieś Warzywa. warzywa. Seafood. Seafood, tu mamy kraby. Tu jest kurczak, to już coś dla nas. To jest też dla mnie. To są O, coraz lepiej. żeberka wieprzowe. Jadłem dobre. Uwaga. A to zajadam się tym cały czas. To są żeberka wołowe. Jesteśmy teraz na kąciku. To są dodatki, a kącik się nazywa tempura, czyli coś w panierce. A i tutaj mamy jakąś wieprzowinkę, jakieś skórki, jakąś wołowinę. Są też jakieś rybki. O, a I teraz moja ulubiona stacja. A tu jest tak. Stacja pizza. Aczkolwiek teraz widzę, że te w większości stacji powoli się opustoszają. Marii, co to jest? Calzone. Kiedyś Marcin mi zrobił calzone. Mówi, zrobię ci zamiast pizzy. No, chciał mi zrobić dobrze, a wyszło inaczej. Niedobre było? No, bardzo dobrze gotujesz, ale calzone jednak Calzone było pyszne. to nie w moim stylu. Wolę pizzę. Po prostu nie lubisz calzone. Jest też taka stacja z pastami, czyli makarony. Wybieracie sobie sos, wybieracie sobie dodatki. Tutaj macie dodatki, jakie chcecie. Oczywiście po filipińsku parówy. Jest też rodzaje makaronów, jakieś możecie sobie wybrać, dodatki, mięsa jakiegoś, tam są jakieś mięsa, albo tutaj nawet zupę możecie sobie zrobić. To jest sekcja typowo filipińska, czyli jakieś takie parowane kuleczki. Pewnie tutaj będą parowane kotleciki takie z sayomi, czy jak one się tam nazywają. Tutaj już jakieś słodkości się zaczynają. Jak ktoś lubi desery, to oczywiście tutaj spory też wybór. Desery to nie wszystko. Jeszcze macie taki sekcję taką meksykańską. Patrzcie, tutaj wybieracie sobie rodzaj tacos i dodatki tutaj sobie ładujecie. Macie tacosy, jest też ser, filipiński ser. Tutaj jakieś filipińskie tapas macie. Jest też zestaw sushi, jakby ktoś chciał. I też są jakieś przekąski, czyli orzeszki i krakersy, widzę. Marii w międzyczasie wzięła sobie zupkę z wieprzowiny, I jeszcze chicharron na górę, te chrupiące skórki, co lubisz. ale ty się spaliłaś dzisiaj. Tak? Będzie piekło. A nic nie czuję. Tak. A tu jeszcze mamy jakieś takie przekąski. Appetizer, nie wiem nawet co to jest. Jakieś ciasto z warzywami. O, to Marii też jadła, to jest jakaś ryba w cieście. Są wędliny, są sery, można sobie jakąś sałatkę skomponować. I co ostatnio też odkryłem, jest tutaj kimchi i jakieś kwaszone rzeczy, czyli kapusta, ogóreczek. Jak lubicie coś takiego, ja ostatnio biorę jako dodatek. A jako dodatek za 15 zł ekstra do tego wszystkiego bierzecie sobie, że możecie pić, to wszystko. Czyli tak, wino z alkoholi, czerwone
i białe i do tego piwo i jakieś dodatki, czyli jakieś tam picia, cola, sprite'y. Komponowałem sobie jeszcze taką zupę z dodatków bez makaronów, wieprzowa z problemu Mariki, pyszna zupa. Płacisz, Katarzyna. Za happy birthday. Wróciliśmy już do pokoju po restauracji. Bardzo długi i ciężki dzień dla mnie. Jestem mega zmęczony, zresztą chyba widać. Tam po głosie też u mnie nie jest to ciekawie, jakbym był trochę chory. Idziemy spać, mamy dosłownie 4,5 godziny snu i wstajemy jutro rano, mamy samolot, więc Mari, zbieraj się do łóżka i Zbieramy się. idziemy spać. Dziękujemy, że z nami dzisiaj byliście. To była fajna wycieczka, choć nie do końca ten island hopping, tak jak to było w planach. Tak. Po drodze wszystko się pozmieniało, mimo wszystko. Dopasowaliśmy też do tego, kto co potrzebował akurat. Dokładnie. Także tak. No i fajnie, fajnie. Naprawdę fajny dzień. Za te pieniądze superancko. No. Wyszło nas 80 zł od pary. Tak, lekko ponad od pary. To bardzo dobre pieniądze. Oczywiście nie było tam jedzenia, ale na 4 godziny to w ogóle nie trzeba jedzenia. Dokładnie. Dobra, trzymajcie się. Do następnego. Pa! Cześć.